Powiem Wam tak. Nowy dzień, piękny dzień. Jest w ogóle takie słońce, że musiałam okulary założyć, bo się zrobiło totalnie ciepło i słonecznie, aż razi w oczy. Słuchajcie, ja Was zapraszam na Flohmarkt. Idziemy zobaczyć, co ciekawego znajdziemy, co nam, że tak powiem, się zaświeci w oczy. Może znowu sorą znajdziemy, kto wie. To zawsze jest jakaś niespodzianka, co się znajduje na Flohmarkcie. Ja mówię, to jest taki dobry sklep, w którym zawsze jest coś nowego. O tak, same niespodzianki są. Zapraszam. Fajna kanka, taka trochę vintage'owa. Podoba mi się. Zaraz sobie ją obejrzę z bliska. To w ogóle pan niektóre rzeczy ma bardzo ładne. Fürstenberg. To wygląda trochę jak Rosenthal. To jest Bavaria Tirschenreuth. Zobaczcie na to. Porządny kawał kryształu. Piękny. Tu jeszcze mamy taką wazę kobaltową. Zobaczcie. Krautheim. Bardzo ładna. O tej mówiłam kance. Ciekawe, ile kosztuje. No wiadomo, że nie jest nowa, ale coś sobie ma. I to jest die Kanne? Kanne? 3 euro. Myślę, że dobra cena. Teraz będę chodzić z nią. Fajnie. Ledwo wlazłam. Tu jeszcze mamy coś fajnego. O, to jest skóra. Ciekawe na co to jest. Na jakieś narzędzia. Chyba sobie tu u pani zostawię. Ja nie będę z tym chodzić. A tak można. Oczywiście, jak się zgodzą. Ja lubię takie, wiecie, takie vintage'owe narzędzia do ogrodu. Zupełnie inny klimat mają, nie? No. Tu mamy, słuchajcie, te rybki, one często Łomonosow je robi, ale te nie mają sygnaturki w ogóle. Kaczuszki. To dopiero były wakacje, nie? Pod namiotem kiedyś, proszę bardzo. Morgan. Patrzcie, jakie auto. A tu jaka lampa. No, to jest interesujące. Schön, von Oma, ne? Bitte? Von Oma. Kenne ich noch von meiner Großmutter. So. Diese Lampe. Ja. Das ist für die Wand oder? Für die Wand, oder? Kann man an die Wand, kann man aber auch als Sehr schön. Nachttischschrank. Wie teuer ist die? 10 hätte ich gerne dafür.
Die ist richtig alt. Das ist so 40er Jahre, 30er Jahre. Ja, ja, Die das kostet stimmt. 3. Danke. Patrzcie na to, to też jest ciekawe. Das sind noch ganz alte. Mhm. Huchenreuter. 5 Euro. Stück. Mhm. Das sind Pfeifenhalter. Was ist das für Material? Holz? Der 70er. Dankeschön. Bitteschön. O, tutaj taka kanka jest, biała całkiem. Ktoś nawet piwo sprzedaje, zobaczcie. Zamknięte. Jak komuś spragnienie się znajdzie. Aber ich weiß, dieser Junge hinter mir, der macht extra, der macht immer so bei mir. Der macht immer extra so bei mir, weißt du? Heute war ich zu lange am Labern. Tu mamy fajny pojemnik, widzicie? Bardzo ładny, stary. A obok mamy ciekawy czajniczek. Zobaczcie, jaki ładny. Fajny. Taki naprawdę vintage'owy. Starocie. Starocie. Lubimy starocie. Co tu jest napisane? Plan Boden. Plan Boden, tak to się nazywa. Ale fantastyczne. W takim idealnym stanie, można powiedzieć. Taka lornetka ogromna. Tu patrzcie, jakie lampy. O, aż tak nie wiem, aż tak dziwnie wyglądają te ala Tiffany. I one takie są. Ciekawa jestem, czy te klosze docelowo są od początku, czy to tylko ktoś tak po prostu wstawił. Bardzo ciekawe te lampy. Tu mamy bardzo ładną karawkę. Wiecie, szukam takiej karawki, jakiejś kolorowej. Tu mamy Rosenthal, w sensie jakiejś kolorowej. Jakiejś czerwonej, bordowej. O, taka by była fajna. Tu też mamy Rosenthal na 100%. Witoja? 25. Tu mamy taką małą karawkę. Ten Rosenthal 25. Sami widzicie, że te ceny są często bardzo różne. Czasem się coś trafi tanio, a czasem się nie trafi niestety. Tu też takie lampy stoją podobne, tylko bez kloszy. Soll die kosten? 25. Ja? 25.
Ale śmieszna ta torebka. Takie maleństwo. Ale fajna, ze skóry. Patrzcie. Chyba ze skóry. Fajna. Takie maleństwo, naprawdę. Fajne rękawiczki, duże. Czekajcie, sobie założę. A jak sobie założę, to już nie nagram. Takie męskie, wielkie. Duże, duże. Tu mamy Saussure z Rosenthala, proszę bardzo, Biała Maria. O, jaki tu mamy ładny wałeczek. Brudny jak święta ziemia, ale bardzo ładny. Tu mamy Schumann. Piękny Schumann. I tu mamy jakąś taką atrapę drzwi od auta. Jan Paweł II, wersja z Anglii. Bardzo ładne. Ciekawy stolik. Co to jest? To jest chyba lampa, albo? Nie, to nie jest lampa. To jest czajnik. Tak z boku nie było widać. Ale on jest przytwierdzony do tego stolika. Ciekawe. Patrzcie, jaka piękna owocarka. Cudowna. O, patrzcie, jaka lampka. To chyba kotek. No, fajna lampka. Tu mamy jakąś sygnaturkę, ale Budapeszt. Aha, Budapeszt. Ciężko było odcyfrować. Tutaj mamy coś pięknego. Oj, coś mi tu spada na nogę. Zobaczcie, ta jedna jest uszkodzona, ale zobaczcie, jakie cudo stare. Bardzo stare. I pan nie chce dużo pieniążków za to. Piękne. I tutaj jeszcze ma na stanowisku też krosno. Co prawda już krosna nie miałam brać, ale może się jeszcze jeden zmieści. Co tu jeszcze mamy?
Spokojnie konta było powietrza. Nic się natknęła. Gleń videokamera ulega. Ty. Chcę dostać? Cóż to takiego? Chyba coś bardzo starego. Na pewno. Ale coś pachnie. Tak pysznie. Bardzo pachnie. Еще ему устанавливали. Кстати, прикинь, цю тему забрали. Що я казав їй? Tu jakieś śmieszne. Tu jaka para siedzi, widzicie? Spróbuję to obrócić. Para siedzi w takim łabędziu. Ciekawe, czy to ma jakąś sygnaturkę. Tylko nalepka. O, jaka piękna. Nóżkę miała złamaną. Wallendorf. Śliczna. Piękna. Naprawdę piękna. Bardzo mi się podoba. To tu też mamy bardzo ładne. Oto nie znam tej sygnaturki. Muszę sprawdzić. Victoria jest die? Pan powiedział, że ona jak nie jest kaput, czyli zepsuta. Jak ona nie jest zepsuta, to kosztuje 400 euro. Trochę przesadził chyba. To już chyba takie bardziej nowocześniejsze, nie? Tak mi się wydaje. A tu mamy takie do opryskiwania. I mąż mówił, że coś takiego potrzebujemy. Muszę się go zapytać, czy bierzemy, czy nie. Ja szukam też ładnej maselniczki. W ogóle ta maselniczka ostatnio była piękna, ale ja jakoś się zagapiłam i jej nie kupiłam. Była taka z Villeroya Bocha. No, nic trafi mi się jeszcze na pewno.
Muszę przepuścić osoby, bo te, że tak powiem, alejki są tak wąskie, że nieraz po prostu jedna musi wyjść, żeby druga mogła wejść. O tak. No już piękne. Royal Copenhagen. A wiecie, jak one są ciężkie? Ogromnie ciężkie. Tutaj jest chyba puste opakowanie, no. Puste. Z Parkera. Tutaj mamy Bavaria Schumann, ale stary. Tutaj mamy, być może też jest to Krosno. Troszeczkę tutaj, on jest pęknięty, widzę. W ogóle. Te lampy to wam nie podniosę, bo się boję, że to mi się przewróci. Ale to podniosę. I to jest Dresden. No, kawał porcelany. Ciężkie bardzo. O, jakie ładne to lustro. Piękne to lustro. Lustro kosztuje 25. Szkoda, że takie drogie bym wzięła, ale 25 to nie chcę wydawać. To będzie kosztowało co najmniej z 50. Tak, ja już czekam na autobus, zaraz jadę do domu, a my widzimy się za chwilę na zestawieniu. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na zestawieniu. Już jestem w domu, jestem chyba jakieś pół godziny dosłownie w domu, jeszcze pomagałam mężowi trochę, w zasadzie to bardzo niewiele, tylko żeby wołał mnie, mówi chodź, to ma stać tu, czy to ma stać tu, bo on składa szafę na balkonie. Taką szafę, wiecie, plastikową, zresztą zobaczycie to składanie tej szafy we vlogu, takim zwykłym domowym. Dziś mamy przepiękną pogodę, jeszcze cieplej, jeszcze fajniej jak było rano, dlatego chyba właśnie na Flohmarkcie było tak dużo ludzi i było bardzo ciasno. Ja też nie byłam całkiem z rana, tylko byłam troszeczkę później, bo nie mogłam po prostu wcześniej rano tam pojechać. Ale pogoda jest przepiękna, my się dzisiaj, słuchajcie, wybieramy na grilla, już drugiego w tym roku, więc fajnie, bo trzeba coś też fajnego robić, takiego, co sprawia przyjemność i robi się to z przyjaciółmi, prawda? No, my takie mamy plany na dzisiaj, a ja już Wam mówię, co ja dzisiaj kupiłam. Pierwszą rzeczą, słuchajcie, jest Krosno. Moja cicho. Jest Krosno. Ja mówiłam, że nie będę kupowała Krosno, ale na tym samym stoisku, na którym kupiłam tą drugą rzecz, którą zaraz Wam pokażę, Panio Krosno, niedrogie, za 4 euro w sumie, i sobie pomyślałam, że może się jeszcze zmieści i się zmieści, także mój mąż jak pościskał, to w ogóle przesuwał, to się okazało, że jeszcze pewnie by się 4 zmieściły bez problemu. Jest inne niż cała reszta, więc fajnie, bo nie chciałabym mieć drugiego tego samego. I już powoli tracę rachubę, które mam, a które nie. Mam, powiem szczerze, parę sztuk takich wyjątkowych, które naprawdę są bardzo inne, ale te do siebie są bardzo podobne do siebie, więc można się pomylić, kupić dość coś podobnego, nie? Majeczko, ty non stop musisz jęczeć, tak? Musisz? Nie musisz. Słuchajcie, zwykła ramka za euro. Potrzebuję taką ramkę i zależało mi na tym, żeby można było ją oprzeć. Po prostu zwykła ramka. Nic tu nie ma ciekawego, jakoś bardzo zwykła. Ostatnią rzeczą, słuchajcie, jest coś bardzo pięknego. Dzisiaj nie ma dużo zakupów, aby uważać, żeby mnie to nie spadło. O, w ten sposób. Takie stareńkie są te filiżanki, ale są bardzo duże. To są, słuchajcie, filiżanki do herbaty. Co tu pisze na nich? Pisze na nich po niemiecku. Ja je znalazłam, słuchajcie, w internecie i one w jakimś muzeum są. I tak do końca nie wiem,
skąd one pochodzą. Na tej stronie pisze, że one są w muzeum takim, gdzie jest dużo rzeczy z lat 20., 30., z końca XIX wieku, ale konkretnie nie pisze dokładnie o tych filiżankach. Są pokazane, ale nie pisze dokładnie, skąd one pochodzą i z kiedy, więc no nie znalazłam nic konkretnie, ale że są stare, to na pewno. One mają tylko sygnaturę numeryczną. Może jak będę miała więcej czasu, bo dzisiaj naprawdę niewiele go mam, to usiądę i bardziej się tym poświęcę, żeby to znaleźć. One są naprawdę przepiękne. Zobaczcie, talerzyki mają takie. Mam 3 talerzyki i 2 filiżanki. Pewnie ten talerzyk dodatkowy po prostu dał, no bo to było kiedyś w zestawie, pewnie tych filiżanek było więcej, ale naprawdę są śliczne. Mają taki rantyk, widzicie, od środka złocony. I tutaj mają tak, ja Wam zaraz przeczytam, co tu pisze. Jest to takie powiedzenie o przyjaźni. Przyjaźń, jakby to powiedzieć, przyjaźń jakby daje wierność, a pod spodem napisane jest, że miłość jakby łączy szczęśliwą rękę. To ciężko wytłumaczyć dokładnie po polsku. Czasami są kompletnie inne zwroty. W każdym razie myślę, że jest przepiękna. Ja mam 2 takie. Jedna jest niestety uszkodzona, dlatego Pan mi ją dał w prezencie. Ja Wam ją pokażę, jak ona uszkodzona jest. O, ona ma takie pęknięcie, widzicie? O, bardzo dobrze je widać. Ona ma to pęknięcie też od zewnątrz. Ja ją wzięłam, bo można wziąć, że tak powiem, ją postawić na półce obie i na półce tego tak widać nie będzie. Dopiero jak się do ręki weźmie, to szczególnie, że ona tu z przodu nie ma nic, widzicie? Dopiero jak się do ręki weźmie, to można znaleźć rzeczywiście jakąś skazę czy pęknięcie. Ale tak jak mówię, dostałam ją za darmo. Płaciłam tylko za tą i ona kosztowała 4 euro. To jest naprawdę bardzo niewiele. Bardzo, bardzo niewiele za taką filiżankę. Takie filiżanki to są, Wam powiem szczerze, że naprawdę rzadkie i rzadko się je widuje. Ona trochę tak też wygląda jak te filiżanki, które się nazywają Barttasse. A Barttasse to jest filiżanka dla brodaczy, czyli ma tutaj takie, wiecie, takie dodatkowe miejsce, które jest ochronione, jak się ma brodę czy wąsy, nie? W zasadzie nazywa się Barttasse, a chroni to moim zdaniem bardziej wąsy niż brodę. Nie mam pojęcia, czemu to tak się nazywa, ale widocznie ma to sens. Słuchajcie, myślę, że jest przepiękna. To są całe moje zakupy. Nie ma ich tym razem więcej. Było totalnie dużo ludzi. I ścisk w ogóle, wiecie, jest teraz już ciepło, to ludzie wybyli z domów. I mam wrażenie, że w zimie jednak jest trochę taniej, bo tych ludzi jest mniej i sprzedawcy chcą jakby więcej sprzedać, więc trochę te ceny dają jakby na dół. Może coś w tym jest, trudno powiedzieć. Słuchajcie, ja Wam za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że miło spędzacie sobotę, bo dzisiaj jest sobota, to w sobotę nagrywam. Jutro to wskoczę do Was i życzę Wam, słuchajcie, miłego weekendu, a jak oglądacie jutro, czyli w niedzielę, to życzę Wam miłej niedzieli jeszcze i miłego tygodnia. I widzimy się w następnym filmiku. Pa!